Cześć, tutaj Bartek, tym razem sam. Jakie sam? Nie teraz. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty, a przede wszystkim prawidłowy sposób ułożyć polana ceramiczne w kominkach gazowych z serii Kalma. W pierwszej kolejności należy zdemontować parapet dolny. Do tego nie wykorzystujemy żadnych narzędzi. Należy jedynie pamiętać, że parapet dolny zainstalowany jest z wykorzystaniem magnesów neodymowych. W następnej kolejności zwalniamy blokadę mechanizmu dociskowego i unosimy go do jego skrajnej górnej pozycji. Po tej operacji wystarczy tylko podnieść delikatnie szybę, korzystając z uchwytów i przystąpić do jej całkowitego demontażu. Bardziej szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdziecie w tym filmiku, a mnie zajmie to chwilę. I gotowe. Teraz pokażę Wam, jak zainstalować elementy dekoracyjne, elementy palnika głównego w kominkach serii Kalma 80. Należy zwrócić uwagę, że ten sam zestaw elementów dekoracyjnych wykorzystujemy także w kominkach serii Kalma 65. Jedyne, czego nam brakuje, to właśnie tych elementów. No, to bierzemy się do roboty. Do każdego zestawu dekoracyjnych polan dodawane jest jeszcze włókna żarowe i zestaw dekoracyjnych kamyczków. W pierwszej kolejności przystępujemy do montażu włókna. Instalując włókno żarowe należy zwrócić szczególną uwagę, żeby znajdowało się ono na profilach palnika głównego w miejscach, w których znajdują się dysze wylotowe. Spotęguje to efekt żaru. Należy zwrócić też uwagę, żeby włókna żarowe nie znajdowały się zbyt blisko palnika kontrolnego, ponieważ podczas procedury rozpalania zbyt bliskie ułożenie włókna przy iskrowniku może powodować przebicie iskry. W dalszej kolejności przystępujemy do montażu dekoracyjnych polan. Na początek polana, które instalujemy na profile palnika głównego. I to wszystko. Tak pokrótce, w prosty sposób zainstalowaliśmy wszystkie elementy dekoracyjne w komorze spalania kominka z serii Kalma 80. Przypominam, że w analogiczny sposób postępujemy w przypadku kominków z serii Kalma 65. W przypadku Kalma 120 montaż elementów jest troszkę inny ze względu na większy gabaryt komory spalania. I właśnie o tym mowa. Zobaczcie tutaj. 120 cm komory, wspaniała wizja ognia. Jedyne, czego brakuje, to polan ceramicznych. Zaraz pokażę Wam, jak je zamontować. Natomiast jeżeli chodzi o montaż dodatkowych elementów dekoracyjnych, to sobie pominiemy, ponieważ omówiliśmy to na poprzednim przykładzie. Przystępujemy do działania analogicznie jak w poprzednim przypadku, czyli zaczynamy montaż od środkowych polan. Przy montażu tej polany zwróćcie uwagę, żeby okopceniem była skierowana w dół. Jest to bardzo ważne, ponieważ odległość pomiędzy jej końcem a profilem jest inna na dole i na górze.
Zatrzymajmy się chwileczkę przy tych skrajnych polanach, gdyż ich montaż wygląda troszkę inaczej, ponieważ poza profilami wspierają się one na takich dedykowanych spornikach. Polana, które właśnie zainstalowaliśmy, stanowią nieodłączną część palnika głównego, dlatego nie ma tutaj mowy o zmianie ich ułożenia, natomiast mamy jeszcze pozostałe elementy dekoracyjne, które układamy w przykładowy sposób. I to by było na tyle. Proszę Was, przyłóżcie się do instalacji polan, ponieważ stanowią one nieodłączny element palnika głównego, co wpływa nie tylko na wizję ognia, ale także na parametry, jakie osiągają nasze urządzenia. Jeżeli spodobał Ci się nasz film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, odwiedź nas na Facebooku, Instagramie i widzimy się w następnym odcinku.